Hejka, witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Dawno niewidziany film. Mam nadzieję, że się cieszycie razem ze mną. Dzisiaj będzie denko koreańskich kosmetyków, chociaż będzie jeden produkt do polecenia, który nie jest koreański, ale myślę, że przyda się niejednej z nas. I słuchajcie, mam tutaj sporo kosmetyków podzielonych na różne kategorie i to nie będzie takie typowe denko, dlatego że pokażę Wam też produkty, jakie w tym momencie testuję, które mam w mojej pielęgnacji, czyli denkowe zastępstwa. Powiem Wam, co mi się spisało, co mi się nie spisało, więc nie ma co przedłużać. Zaczynamy. Dajcie znać, czy chcecie takich filmów więcej na moim kanale, to postaram się, żeby było ich więcej. I słuchajcie, nie mam nic do zmywania makijażu, ale za to zaczniemy od samej takiej typowej pielęgnacji, na przykład wieczornej lub porannej. To mam jeden z produktów, którym jest przelany, dlatego pewnie nie orientujecie się, co to może być, ale to jest Pink PDRN od Medicube. Przelałam go dlatego, że część moja siostra dostała, a część ja. I słuchajcie, jestem na maksa z niego niezadowolona, dlatego odstawiłam go na bok i po prostu daję do denka, bo nie wiem, czy go zużyję. Jeżeli nie, no to w takim razie oddam komuś innemu, co może się przysłużyć. Czemu mi się nie sprawdza? To naprawdę zależy od skóry, ale dla mnie ten produkt po pierwsze prawdopodobnie mnie zapycha, po drugie podrażnia moją skórę, więc w wielu aspektach jest po prostu dla mnie niedobry. Ma bardzo gęstą, taką mocną formułę, więc myślałam, że się polubię z nim, ale niestety okolica brody zaczęła mnie szczypać i zauważyłam, że jak tylko ten produkt odstawiłam, to moje pryszcze tutaj w okolicy zaczęły blednąć i ta okolica twarzy zaczęła dużo lepiej wyglądać, więc stwierdziłam, że nie będę już się męczyć. Zobaczę może jeszcze raz. Jeżeli znowu wypryski wyskoczą, to wtedy po prostu powiemy sobie do widzenia. Zastępstwo, czyli klasyka u mnie w mojej pielęgnacji, to oczywiście jest PDRN od CNP Laboratory. Ja latem mniej go używam, ale na przykład po igłach czy takim mocniejszym oczyszczaniu lubię zabezpieczyć moją skórę składnikiem, który pomaga mi ją zregenerować i powiem Wam szczerze, ten PDRN jest niesamowity. Śmierdzi okrutnie, jest najbardziej śmierdzącym produktem, jaki kiedykolwiek używałam, ale uważam, że jest bardzo fajny i jeżeli macie problemy skórne typu na przykład podrażnioną skórę, barierę hydrolipidową uszkodzoną, albo jesteście po jakichś zabiegach, które są bardziej inwazyjne, to właśnie do regeneracji polecam ten PDRN. Co prawda może niektóre skóry zapychać, dlatego że to jest naprawdę gęsty produkt, ale dla mnie spisuje się najlepiej, więc już wiecie, polecałam go nieraz. Jeżeli oglądaliście mój kanał i Moniki Body Beauty, to ten produkt zawsze jest u mnie na półeczce i jak jest tylko promocja, to robię sobie zapas, bo ten produkt na pewno zimą będzie dla mnie najlepszy, kiedy właśnie będzie suche powietrze i ja będę musiała mocniej zabezpieczać moją skórę. I teraz przejdźmy do płatków pod oczy. Mam aż 3 opakowania i w tym jeden jest to powrót do używania. Słuchajcie, na początku zajmijmy się chyba tym, bo na początku używałam. Nie polubiłam się z tym produktem. To jest Medipil Hyaluron Rose Peptide 9 Ampoule A Patch. Często spadały mi z oczu, w sensie takim, że spływały. Do tego, słuchajcie, no niestety ma bardzo nieprzyjemny zapach. Ja jestem na zapach uczulona, więc nie polecam dla osób w tym temacie wrażliwych. Do tego były bardzo niewygodne w użytkowaniu. Nie widziałam jakichś
ekstremalnie super różnicy na drugi dzień po używaniu, więc zrezygnowałam z nich, przeniosłam się do Cosarexa. Tutaj mamy także peptydy, kolagen, hydrogel A-Patch i one były nawet całkiem fajne, przyjemne. Do tego wydawało mi się, że jednak ta skóra jest jędrniejsza pod oczami, ale słuchajcie, ten sam case, jeżeli chodzi o te, czyli wygoda użytkowania była znikomo, dlatego że płatki spadały mi z oczu, ale mamy wielki powrót. Ostatnio zakupiłam, bo cena spadła, dlatego że wyszła nowa wersja z PDRN-em, na który się czaję, ale nadal nie jest dostępny na koreańskim rynku, a jeżeli jest, to jest naprawdę cena zaporowa. I mamy tutaj Abib Collagen A-Patch. To są specjalne patche, które mają takie fajne wypustki i niesamowicie dobrze się trzymają oczu, nawet jeżeli są bardzo dobrze nasączone. Nigdy nie miałam problemu z tym, że opadały mi, zjeżdżały. Naprawdę to są najlepsze A-patche, które do tej pory używałam. Płatki pod oczu polecam z głębi serca i wiem, że niektóre z Was, Natalia, serdecznie pozdrawiam, także się z nimi polubiły. Oczy wydają się odpoczywają pod tymi płatkami i wyglądają dobrze nawilżone. Tutaj mam także kolejny produkt i słuchajcie, ta sama sytuacja, czyli dwa produkty, które przetestowałam i wielki powrót. Mam CNP, The Sika from Smart Farm. Nie widziałam żadnej różnicy po użytkowaniu ich. Były mocno nasączone i cena była bardzo fajna, bo chyba zapłaciłam za nie 10 000, ale uważam, że po co używać maseczkę, po której nie widzisz efektów? To są maseczki codzienne, wiecie, że ja je uwielbiam. Jeżeli w ogóle będziecie chcieli filmik o maseczkach, to dajcie znać. Ja z chęcią go zrobię, będziemy opowiadać więcej w tym temacie. Zastąpiłam je VT PDRN Daily Mask. Bardzo fajnie nasączone maseczki, właśnie tą esencją, którą możecie zobaczyć w serum. I powiem Wam szczerze, byłam z nich nawet całkiem zadowolona, chociaż cena jest zaporowa, bo kosztuje około 15-17 tysięcy, więc całkiem sporo. I tak to było w przecenie, bo na początku kosztowało to jakieś 23-25 tysięcy, więc naprawdę dużo. Fajnie nasączone, fajnie działają tak łagodząco, do tego dobrze nawilżają i myślę, że jak będę miała okazję zdobyć je troszeczkę taniej, to pewnie do nich wrócę. I myślę, że zimą bardziej mi się sprawdzą, dlatego że bardzo fajnie nawilżają. Chociaż nie mają tego takiego fajnego efektu właśnie łagodzenia, na przykład wyprysków, które ma produkt od Mediheal. Cena jest około 14 000 w Korei i właśnie te polubiłam się i ponownie do nich wróciłam. Mediheal Derma 365 Mask Medicaoside. Bardzo fajnie łagodzą. Jeżeli codziennie ich używamy, widzimy ten improve na naszej skórze. Naprawdę się poprawiła ta strefa tutaj, gdzie ostatnio mam bardzo dużo problemów z wypryskami, jeżeli produkty nie są dobre dla mnie. Ostatnio bardzo często wyskakują mi pryszcze, pewnie to także przez gorącą pogodę, bo niestety w Korei jest bardzo ciepło. I te maseczki bardzo szybko, jeżeli za dużo nałożymy, to po prostu nasza skóra jest przeciążona, a dzięki tym maseczkom to dostajemy nawilżenie, złagodzenie oraz jednak te wypryski zaczynają dużo lepiej wyglądać. Kolejne produkty to już kremy, szybko przechodzę, ale chciałabym, żeby ten filmik nie był za długi. I mamy tutaj produkt, który używałam, kojarzycie, Abib Jericho Rose Cream Natural Tube. Ciekawa nazwa, bardzo duży skład i dużo ekstraktów nawilżających, dodatków olei,
Mamy tutaj też właśnie ten ekstrakt z róży jerochońskiej. Mamy tutaj pentanol, masło shea, więc naprawdę jest to ciężki krem, dlatego bardzo dobrze mi się go używało zimą, nie zapychał mnie, ale niestety latem już zauważyłam, że ten krem był za ciężki, więc czekałam, aż on mi się skończy, dlatego że naprawdę malutko zostało, więc chciałam go dobić i po prostu się z nim pożegnać na ten moment. To był taki krem bardziej na noc niż na dzień i na noc mam troszeczkę lżejszy krem, który właśnie nie zapycha i nie mam po nim wyprysków. To mamy tutaj ten z Round Lab, to jest chyba już kojarzę druga tubka, kiedy ją chcę zużyć w całości. Jest to Soybean Pentanol Cream od bardzo znanej marki Round Lab. Ja jestem tej marki fanką, naprawdę dobre produkty, zrównoważone, ekologiczne, więc dla mnie naprawdę warta uwagi marka i ten krem naprawdę bardzo fajnie nawilża, łagodzi naszą skórę. Nie miałam nigdy problemów z tym, że i nigdy nie miałam problemu z tym kremem, żeby mnie jakoś bardzo zapychał, a przy okazji nigdy też nie miałam problemu, że czułam ściągniętą skórę. Polecam. Myślę, że krem, który zostanie ze mną na dłużej. Wiem, że Monika też zimą się z nim polubiła, więc dla osób o tłustej skórze także, że się może spisać. Dobrze, i słuchajcie, teraz przejdźmy do kremów za to na dzień i mam tutaj bardzo fajny krem Inteca Shooting Cream od Make Prem dla fanów produktów wegańskich. Jest to produkt wegański, więc myślę, że niektóre osoby także będą zainteresowane tym kremem. Tylko słuchajcie, to jest krem, który idealnie mi się spisywał w koreańskie lato. Lekki, nawilżający, łagodzący. Nie czułam ściągania, ani nie czułam też szczepania mojej skóry, więc naprawdę spisywał się rewelacyjnie, ale niestety w Polsce już nie do końca był za lekki na moją skórę i czułam często ściągania, więc jeżeli macie suchą skórę i mieszkacie w Polsce, to niestety może ten krem być za lekki, ale myślę, że się idealnie spisze dla osób o tłustej skórze, więc myślę, że warto spojrzeć na niego. I zastępstwo mam tutaj Abby Heartleaf Cream i muszę powiedzieć, że mam mieszane uczucia do tego kremu, dlatego że wydaje mi się, że bardzo fajnie leży pod makijażem, bardzo dobrze się wchłania, ale jednak chyba to nawilżenie dla mojej skóry nie jest wystarczające, nawet w koreańskim lecie, więc mam takie mieszane, bo czasami czuję większe ściąganie i muszę na przykład spryskać się dodatkowo mgiełką, żeby właśnie to ściąganie nie było wyczuwalne. Albo są dni, kiedy ten krem dużo lepiej się spisuje. Dlatego raczej to jest krem przeznaczony dla osób o tłustej cerze. Ma bardzo fajną, lekką konsystencję. Tak jak mówiłam wcześniej, dobrze się wchłania. Ma, jak to bywa w Abib kremach, bardzo obszerne składy różnych składników, tak jak ten był bardziej nawilżający, bardziej zabezpieczający, to ten jest bardziej kremem kojącym, mniej nawilżającym. I koniec o tym kremie, bo już się rozgadałam. Przejdźmy teraz do kremów pod oczy na noc, dlatego że są z retinolem. Mamy tutaj od kogo? Od Beauty of Joseon. Wiralowy krem, który mi się też bardzo podobał, choć im dłużej go używałam, to tak czułam nie do końca zadowolenie z niego. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy konsystencją, czy ogólnie tym jego działaniem. Wiem, że mi się na początku bardzo fajnie spisywał, byłam z niego zadowolona, ale im dłużej się go używa, to nie widzi się takich efektów, które by się chciało widzieć. Czy do niego wrócę? Nie wiem, jeżeli cena będzie
ok i nie zobaczę nic fajniejszego, to pewnie mogłabym do niego wrócić, ale raczej bez jakichś takich fajerwerków. Myślę, że lepszą opcją mamy tutaj Retina 4 razy Gua Sha A Cream od Cicade. I myślę, że ostatnio jak zaczęłam go regularnie wieczorem używać przed pójściem spać, zauważyłam, że jednak ta okolica oczu jest bardziej zadbana. Ja mam tutaj takie bardzo, może nie bardzo głębokie, ale już widoczne takie zmarszczki, które zaczęły mi przeszkadzać, plus moja skóra tutaj nie jest naciągnięta. Ona ma bardzo duży problem z elastycznością, tej skóry jest tutaj pod oczami sporo, dlatego zaczęłam używać, wydaje się, że ta skóra pod oczami jest elastyczniejsza. Te zmarszczki zaczynają się wypuklać. Możliwe, że to jest efekt po prostu wielu czynników używania właśnie tych pod oczy, bo zaczęłam ponownie wracać do Abiba, plus pewnie więcej może wody piłam, nie wiem, myślę, że muszę go dłużej poużywać, żeby zobaczyć ten efekt na dłuższą metę, a nie tak po tak naprawdę 2 tygodniach użycia, bo żeby retinol zaczął działać, to jednak trzeba trochę go używać, a nie, że po jednym użyciu już mamy, wiecie, wygładzoną skórę pod oczami. Dobra, kosmetyki skończone i przejdźmy teraz do szamponu, bo mam wykończony szampon, który już dawno wykończyłam, ale chciałam go Wam pokazać, dlatego że byłam naprawdę z niego zadowolona i mogę dużym serduchem go polecić. To jest Laboch Age Skull Skincare Lab i to jest szampon, który ma nam fajnie oczyścić skórę i czuć na początku to wrażenie oczyszczenia, plus to jest hair loss care, czyli mają nam nie wypadać włosy. I jak go używamy codziennie, to naprawdę po pewnym czasie widzimy, że ilość tych włosów wypadających z naszej głowy się zmniejsza i słuchajcie, widać to i to czuć, tylko trzeba go używać. Zawsze używać go. Cena jest spora, bo ogólnie szampony tego typu są bardzo drogie w Korei, więc lepiej czekać na fajne przeceny. Myślę, że naprawdę fajna opcja, polecam, jeżeli chcecie, to bierzcie, macie okazję kupić, to spróbujcie. Ja myślę, że warto, bo efekty są widoczne. Tylko po prostu to nie są efekty długotrwałe, więc to trzeba mieć na uwadze. I zamieniłam to na Dry Up Scalp Deep Cleansing Shampoo. I jest to szampon, który dostałam w prezencie. Jest to barterowy szampon, ale nie na ten kanał, tylko na TikToka. Odezwała się do mnie firma, żebym mogła spróbować. Jak widzicie, mam gdzieś tyle zużyte. I powiem Wam szczerze, oprócz tego, że zapach nie jest moim najprzyjemniejszym zapachem, to czuję, że skóra jest oczyszczona i raczej te włosy widać, że od nasady one tak ładnie odbijają. Nie mam problemu z tym, że ta skóra jednak, te włosy są takie oklapnięte. Jeżeli macie cienkie włosy, macie ich mało, to może kojarzycie, o co mi chodzi, że naprawdę po jednym dniu, po paru godzinach już te włosy są takie oklapnięte i na przykład ja nie mogę używać olejków do włosów, dlatego że od razu wyglądają one jak tłuste te włosy. I powiem Wam szczerze, ten szampon fajnie oczyszcza. Naprawdę mogę go z głębi serca polecić dla osób, które potrzebują oczyszczenia. Marka się do mnie odezwała, dlatego że od 8, czyli od wczoraj, jak nagrywam ten film, ale od 8 września już jest dostępna w sklepach stacjonarnych w Hebe, więc jeżeli będziecie chcieli go wypróbować, to z Was zapraszam do zakupu, a jeżeli wypróbowaliście, to dajcie mi znać w komentarzach, czy Wam się spisał i co o nim uważacie. No tak jak mówię,
Zapach jest specyficzny, intensywny i dla osób w tym temacie wrażliwych może się nie spodobać, ale ja jestem z niego zadowolona. Ostatni produkt to produkt polski, znaczy nie jest polski, zagraniczny, ale dostępny w Polsce i w Korei raczej ciężko go dostać, a jeżeli można, to jest naprawdę cenowo lekka przesada, więc kupowałam go w Polsce. Jest to Vichy Treatment Anti-Transparent 48 godzin i bardzo dobry antyperspirant, który działa w koreańskim lecie. Używałam go na paszki, na moje uda jeszcze nie. Będę testowała. I powiem Wam szczerze, jestem z niego zadowolona. Jedyny minus, chyba bardziej wolę te kremowe niż w takiej kulce, bo te bardzo długo się wchłaniają i mam też inny dezodorant, który teraz w tym momencie testuję i na przykład ten dezodorant w kulce także ma ten sam problem, że on się ciężko wchłania i zanim nałożymy go, potem chcemy ubranie zmienić, to niestety jak mamy jakiś obcisły t-shirt, to dotkniemy pachy i może zostać ślad, co mnie bardzo denerwuje, dlatego wolę na przykład te antyperspiranty kremowe, na przykład od Rexony, które naprawdę działają i szybko się wchłaniają, dzięki czemu nie zostawiają takie okropne ślady na naszych ubraniach. I słuchajcie, to jest ostatni produkt. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dajcie znać, czy któryś z tych kosmetyków przetestowaliście, czy któryś Wam się spisał, czy któryś nie, a może któryś z tych chcielibyście, jeszcze raz powiem, któryś z tych chcielibyście przetestować. Dajcie mi znać w komentarzach i będziemy się widzieć w kolejnym filmie typowo kosmetycznym. Chcielibyście takie tematy u mnie na kanale? Jeżeli tak, to zapraszam do komentarzy, do polubienia, do podbicia tego filmu, bo także jest opcja podbicia i będziemy się widzieć w kolejnym filmie. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i bye!